Dominik Tabor! Zegama is Zegama. To powiedzenie, które ukuł Kilian, nie do końca było do tej pory dla mnie jasne, ale po tym, co zdarzyło się tutaj, doskonale wiem, o co mu chodziło. Zresztą, posłuchajcie sami. Zegama była na takiej mojej biegowej bucket liście, odkąd właściwie zainteresowałem się trailem. Chciałem zauważyć to, jak wygląda i doświadczyć tego na własnej skórze, jak wygląda ten szpaler kibiców pod Sanctu, jak wygląda ta trasa, która jest dosyć wymagającą trasą. Do tego też bardzo cieszyłem się na tą okazję w tym roku. Z racji na to, że do Zegamy bardzo trudno się dostać. Trzeba albo mieć bardzo wysoki ranking, albo właśnie być w tej 30 Goldena. To byłem mocno zadowolony z tego, że udało mi się dostać pakiet. Zaledwie 270 osób dostaje pakiety w losowaniu, a 230 od organizatora. Także był to naprawdę jeden z takich poważniejszych celów w tym sezonie i chcieliśmy się do niego też przygotować jak najlepiej. Natomiast, tak jak wiecie, tydzień temu było Noli, więc od razu wiedzieliśmy, że jakby ta logistyka wszystkich przejazdów i to wycieńczenie, zmęczenie po ostatnim starcie może dać się nam mocno we znaki. Nie odczuwałem tego, szczerze Wam powiem, tak bardzo na starcie i ogólnie przez cały ten tydzień, może do środy, start Noli był w sobotę, odczuwałem takie zmęczenie, nadmierną potliwość, trudności w adaptacji do gorąca, natomiast później wszystko mnie jakby puściło i stając na starcie, przede wszystkim czułem się bardzo wyspany, co było świetne. A druga sprawa, czułem po prostu, że mogę dzisiaj porywalizować. Moim takim założeniem było to, żeby bardzo spokojnie zacząć cały podbieg do Arac, czyli do tego pierwszego dużego szczytu. Dlatego, że jak historia pokazuje, większość zawodników, którzy tam przepalili, byli naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji w drugiej części biegu. Wystartowaliśmy o godzinie 9. Ja ustawiłem się mniej więcej tak w drugiej linii, inaczej też się nie dało. Na starcie był też olbrzymi tłok i ruszyliśmy na małą pętelkę po miasteczku. Tutaj starałem się trzymać swoich własnych założeń właśnie i tego, aby jak najwięcej sił zachowywać na podbieg, którym właśnie też teraz tutaj idę. Na tym podbiegu następowały bardzo duże przetasowania. Tutaj ludzie mocno niespokojnie biegli, przepychali się, trudno było złapać swój rytm, natomiast tak jak wspomniałem, ja sam realizowałem cały czas swój własny plan. I ten pierwszy podbieg ciągnie się tak przez około 4-5 km. Nie jest on wcale taki bardzo łagodny. Tutaj robi się ponad 500 metrów przewyższenia, a później następują pierwsze takie zbiegi, chopki. I tutaj właśnie podbiegając było dosyć fajnie. Nie czułem może jakiejś bardzo ogromnej mocy, tak jak wspomniałem, to Noli jednak pewnie zostało w nogach. Natomiast z drugiej strony nie czułem też, że biegnę na jakiejś granicy swoich możliwości i że miałbym bardzo mocno cierpieć w drugiej części biegu. Zaczęły się zbiegi po tym 5. kilometrze. I tutaj muszę Wam szczerze powiedzieć, że puściłem sobie nogi, właśnie dalej starałem się biec luźno, natomiast w tym roku na tej trasie podobno było trochę więcej błota niż w zeszłym. Ja pobiegłem w końcu w butach Tektonach X2, które jakiegoś dużego bieżnika nie mają, ale spodziewałem się, że jednak w większości miejsc będzie sucho. I tutaj niestety na tym 6. kilometrze zdarzyło się małe nieszczęście. To nieszczęście polegało na tym, że na takiej rynnie, w której było dosyć sporo błota, ja poślizgnąłem się, zaliczyłem taki piruet w powietrzu i upadłem na swoją nogę, na kostkę, skręcając ją tak do ewersji, czyli w drugą stronę niż zazwyczaj. Nie poczułem tutaj nic na samym początku, stwierdziłem, że po prostu wywrotka to wywrotka. Wstałem, otrzepałem się, pobiegłem dalej.
Nie czułem też tego dlatego, że później następował znowu długi podbieg. Natomiast w momencie, w którym zaczął się taki zbieg trawersujący nieco zbocze, ja zacząłem czuć takie dosyć mocne kłucie w obrębie kostki bocznej, pięty. Natomiast nie przejmowałem się tym, ponieważ no wiadomo, że czasami coś nas zakuje na biegu, czasami coś takiego się stanie. Jak się jednak okazało, to ten uraz odebrał mi możliwość szybkiego zbiegania i teraz już mówię o tym spokojnie, wczoraj byłem znacznie bardziej emocjonalny. On po prostu spowodował, że w momencie, w którym próbowałem szybko zbiec, ale występowała jakakolwiek nierówność, która przekręcała mi tą stopę, po prostu uciekałem od jej obciążania, bo ten ból był po prostu taki ostry, kłujący, punktowy. No i jasnym stało się dla mnie, że nie będzie mowy dzisiaj o szybkim zbieganiu. I tutaj pojawiły się pierwsze takie zwątpienia i czarne myśli, że może jednak zejdę z trasy, że nie ma sensu tego dociągnąć, bo to był dopiero gdzieś moment 15 km, w którym poczułem taki większy ból, większe dolegliwości. No ale wiecie, zegama to zegama. Na pewno chciałem dobiec do tego szpaleru kibiców i taki cel sobie też postanowiłem, że okej, biegnę tam, wiem, że może być źle, ale na 100% muszę tego doświadczyć i na 100% muszę tam dobiec. Zbieg z Arac, czyli tej pierwszej, nie hopki, pierwszego dużego szczytu, zaliczyłem bardzo wolno. Tutaj minęło mnie chyba 4-5 zawodników, nawet nie pamiętam ile dokładnie, ale szczerze Wam powiem, że to było mocno deprymujące, no, ponieważ przyjechałem tutaj walczyć o wysokie lokaty, byłem dobrze przygotowany, no a tutaj niestety musiałem bardzo mocno uważać. I teraz następuje najlepszy moment biegu. I jak sobie teraz to aż przypominam, to dalej mam ciarki na skórze. Na pewno kojarzycie, że na zbiegu z Arac, czyli z tego 16 punktu, jest później taka charakterystyczna jaskinia, przez którą przebiegamy. I zaraz za tą jaskinią jest już jakieś 500-600 metrów do Sancti. I uwierzcie mi, wybiegłem z tej jaskini i usłyszałem to, co opisywali mi już chłopaki. To nie był krzyk, to nie była wrzawa, to był ryk. To było takie odczucie, jakbyśmy zbliżali się do stadionu wypełnionego tysiącami kibiców podczas zdobycia gola. No, zbliżając się już do tego, zaczynałem czuć tą atmosferę. Natomiast to, co działo się na Sancti i wcześniej jeszcze muszę powiedzieć na Arac, bo tam już też wcześniej stoją kibice, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Dawaj, dawaj Domino, dawaj, dawaj! Hop, 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 hop! Nie spodziewałem się tego, że tak wiele osób, że te kilka tysięcy ludzi, którzy tam stoją, będzie aż tak głośnych i że będą oni naprawdę aż tak mocno kibicować, bo to nawet nie było odczucie takiego kibicowania na zasadzie, że okej, jesteśmy tutaj, coś sobie tam krzykniemy, dawaj, dawaj. To był ciągły krzyk przez te ponad 300 metrów. To był ciągły, wielki krzyk, wrzawa, ryk kibiców, chęć zabawy właśnie z zawodnikami. Nie mogłem sobie tutaj odmówić trochę interakcji z tłumem, bo to było tak niesamowite, że ciężko to opisać słowami, szczerze Wam powiem. I życzę każdemu, żeby kiedykolwiek czegoś takiego doświadczył. I tu właśnie w tym szpalerze kibiców można powiedzieć, że podjąłem decyzję, że po prostu biegnę już dalej, że no to jest zegama, muszę tutaj dobiec do mety, niezależnie od swoich problemów. I zapomniałem w ogóle na chwilę o tym, że coś mnie boli, że jestem zmęczony, że jest cholernie gorąco, że jest to wysiłek startowy. Tu po prostu było przepiękne odczucie i ten ryk właśnie, taki jakbyśmy biegali dosłownie na boisko po zdobyciu gola.
To jest coś, czego na pewno nie zapomnę nigdy i co sprawiło, że od razu w głowie podjąłem decyzję, wracam do Zegamy z powrotem. Kontynuując natomiast swój bieg, od Sancti do szczytu Aizkori jest jeszcze ponad 2 km i to jest też srogi podbieg, naprawdę srogi podbieg. Tutaj natomiast zacząłem odrabiać do tych zawodników, którzy wyprzedzili mnie na zbiegu. Także minąłem kilku, zyskałem troszeczkę takiej przewagi i wbiegając na Arac wbiegając na Aizkori poczułem, że robi się rzeczywiście mega gorąco. Tego nie powiedziałem jeszcze, ale w tym dniu, w którym my biegaliśmy, no było bardzo ciepło. Możecie też zobaczyć zresztą po jakby czasach pierwszej dziesiątki, że w tym roku były one o wiele słabsze, jeśli chodzi o wszystkich zawodników. Także jest to taki element ten pogodowy, który bardzo dużo też tutaj namieszał. Mimo że to aż tak mocno nie przeszkadzało, ale no, biegłem też oczywiście wolniej przez te zbiegi, dlatego pewnie gdybym napierał na maksa, wtedy miałbym znacznie większe problemy z pewnie utrzymaniem czy z nawodnieniem. Ale na Aizkori musiałem wziąć dodatkowy kubek wody. Musiałem po prostu się oblać, musiałem wypić coś innego niż moje węgle i elektrolity, ponieważ no, już czułem, że jest naprawdę bardzo sucho i czuję, że zaczynam się przegrzewać. Po Aizkori następowała ta techniczna grań, którą mogliście już zobaczyć u mnie na relacji wcześniej i w materiale YouTube. Niestety no, ta moja kostka nie pozwoliła mi stawiać takich pewnych kroków. Stąd też, jak wcześniej już też wspomniałem, miałem przy każdym kroku, który powodował to przekręcenie do boku, taki ostry, kujący, punktowy ból. Co jednak mnie zaskoczyło, tutaj na grani złapałem 3 zawodników, w tym Roberto De Lorenciego, który no, nie miał tego dnia niestety dobrej nogi. I później zaczynał się za tą granią zbieg. Ten zbieg również musiałem po raz kolejny zbiegać tak zachowawczo, więc tutaj też po raz kolejny trochę straciłem. Natomiast co było dla mnie zaskakujące, w momencie, w którym wbiegliśmy na to wypłaszczenie ze zbiegiem za granią, tutaj znowu złapałem jednego zawodnika i tasując się cały czas z kolegą, który biegł zaraz ze mną, doszliśmy jeszcze później aż do ostatniego punktu, na którym czekał na nas tata Marcina Rzeszutko, jednego zawodnika i no naprawdę byłem tym zaskoczony, ponieważ już szczerze powiem nie nastawiałem się na aż taką rywalizację w momencie, w którym wiedziałem jakie mam problemy, raczej na to, żeby typowo dobiec do mety. I zaczyna się od tego 28 km czy 29 ostatni podbieg. Uwierzcie mi, tego też się tutaj nie spodziewałem, natomiast tutaj również stał szpaler kibiców. Również stało mnóstwo ludzi, którzy dopingowali, którzy no, dosłownie się wydzierają na Was. No jak tu w takich warunkach nie biec? Więc na tym podbiegu złapałem kolejnych 3 zawodników, co również było dla mnie takim bardzo przyjemnym odczuciem, ponieważ no tak jak mówię, nie spodziewałem się, że będę w stanie w ogóle cokolwiek już zawalczyć. Za tym ostatnim podbiegiem zaczynała się już ostatnia część, można powiedzieć, tego biegu, Zegamy. I następował tam zbieg. No, jak już wiecie i znacie pewnie historię, nie za bardzo byłem w stanie szybko zbiegać, więc tutaj straciłem 2 pozycje na tym zbiegu. Nadrobiłem jedną, natomiast szczerze Wam powiem, te różnice były tak małe, że oczywiście, że pluję sobie teraz w brodę, że mogłem jednak zaryzykować nawet kosztem tej kostki, ponieważ teraz będę miał tydzień dosyć dużego luzu i postarać się złapać te kilka pozycji, wejść do tego swojego upragnionego top 20, którego jeszcze w Goldenie nie osiągnąłem. No ale wiadomo, że w trakcie biegu troszeczkę inaczej się takie decyzje podejmuje. Chciałbym to zrobić inaczej, ale no tak jak mówię, wtedy nie byłem w stanie. Więc zbiegając do tam 34 km i później dalej, wiedziałem, że ten zbieg nie jest jednorodny i że też będą pewne hopki i będą pewne podbiegi, co trochę faworyzowało mnie z moimi problemami. Natomiast no nie miałem przed sobą nikogo w zasięgu wzroku. Tam jest też tak, że bardzo często nie ma dużego widoku do przodu. Widzimy praktycznie na 50-100 metrów.
Jedyną wskazówką, czy ktoś jest przed nami, czy nie, jest wrzawa kibiców, którzy też dalej tutaj stoją na trasie. Natomiast no, nie widziałem tutaj nikogo tak blisko przed sobą. Jak się później jednak okazało, do tego 20 miejsca na tej mecie było 1,5 minuty może. Także było to bardzo, bardzo mało. Zbiegałem sobie właśnie dlatego spokojnie, zbiegałem, można powiedzieć, no chyba to było takie tempo szybszego rozbiegania, tak bym to określił. Na tych nierównościach kostka dawała się coraz mocniej we znaki i wbiegając do miasta doszedł mnie jeszcze jeden zawodnik, nasz kolega z Rumunii i zaczęliśmy, można powiedzieć, sprinterski finish. Tutaj był lepszy ode mnie, zaskoczył mnie trochę tym atakiem, natomiast minęliśmy jeszcze jednego zawodnika na mecie. No i finalnie zameldowałem się na mecie Zegamy jako 24 zawodnik. Czy jest to dobry sportowy rezultat? No dla mnie nie. Doskonale wiecie, jak wyglądają moje treningi, doskonale wiecie, że osiągnąłem w tym roku rezultaty, które pozwalały mi realnie myśleć o tym, żeby wejść tutaj do top 10. Dlatego sportowo nie jestem z tego biegu zadowolony. Nie jestem zadowolony jakby z tego, co tutaj się stało. Oczywiście, że można powiedzieć, że to nie jest moja wina, ale oczywiście, że jest to moja wina. Się tutaj nie będę tłumaczył. Powinienem być może bardziej skoncentrowany i wtedy takie podkręcenie by się nie wydarzyło. Na dzień dzisiejszy, czyli dzień po starcie, jest w miarę ok, nie jest to nic wielkiego. Przy tym ruchu zbiegania, schodzenia, czy tak jak schodzenia teraz, czuję jednak trochę takiego ograniczenia i bólu. Natomiast nie pojawił się żaden duży obrzęk, więc jestem dobrej myśli i niedługo już wrócę do mojego treningu. Do Zegamy na 100% wracam za rok. Nie ma takiej opcji, żebym nie policzył się z tym biegiem, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi o tą atmosferę i w końcu dlatego rozumiem, co ludzie mają na myśli, mówiąc, że nie ma drugiego takiego biegu na świecie. Dlatego też za rok znowu widzicie mnie w Zegamie i za rok znowu będę starał się dostarczyć tych emocji, ale sam też doświadczyć właśnie tych wszystkich emocji, które zostaną ze mną na długo na pewno. Teraz kończymy już tą pierwszą część sezonu. Pierwszą część sezonu, która obfitowała w świetne starty. W 3, można powiedzieć, chyba jedne z najlepszych startów w moim życiu. Czyli Zug, czyli Teneryfa, Blue Trail i Szczawnica. W Noli poszło, tak jak Wam powiedziałem, tak 4+. Natomiast 4 na 5 takich startów naprawdę można uważać tą pierwszą część sezonu za udaną. Szkoda, że tutaj w Zegamie trochę problemy zdrowotne pokrzyżowały mi plany. Natomiast cieszę się z tego, że jestem tutaj, że mogę tego doświadczać. Cieszę się z tego, że mogę się też z tym ze wszystkimi dzielić. I bardzo dziękuję wszystkim Wam, kibicom, widzom, którzy na co dzień obserwujecie te moje zmagania, tą moją drogę do bycia w światowej czołówce. Teraz, tak jak wspomniałem, czeka mnie tydzień takiego luzu. Później zaczynam przygotowywać się do następnych startów w sezonie i następnym startem będzie Val d'Aran Hoka by UTMB. Będę biegał w biegu na 31 km w Pirenejach. Natomiast następna część sezonu uległa nieco modyfikacji, ale o tym w kolejnym materiale z takim większym podsumowaniem. Tymczasem trzymajcie się. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. Jeśli podobają się Wam tego typu materiały i chcecie oglądać ich więcej, zasubskrybujcie proszę mój kanał. Rozważcie wsparcie na Patronite i do zobaczenia w kolejnych materiałach.